Witam Was ponownie. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy bardzo. Zapraszamy na bajeczki różnej treści, gdzie pomagają nam wszystkie postacie bajkowe. Przygotowany soczek z gumi jagód. Smerfy Was wszystkie, cała wioska Was pozdrawia, zdrawia o Was. No i zapraszamy tych, co rezonują z nami. No. Dobrze, na samym początku, jak to zawsze bywa. Coś do śmiechu? No nie wiem, zobaczymy. Jak się zawsze śmieje. Na rozluźnienie coś. Tak. Żona prosi męża, by skoczył do pobliskiego sklepu. Kup mi, kochanie, pół litra oleju. Po jakimś czasie mąż wraca. Kupiłeś? Pół litra kupiłem, ale na olej już nie wystarczyło. Morze Północne. Lodowaty wicher dmie jak, nie powiem jak co. Na pokładzie statku stoi dwóch marynarzy. W taką pogodę z gołą głową. Gdzie masz swoje nauszniki? Od czasu nieszczęśliwego wypadku już ich nie noszę. Jakiego nieszczęśliwego wypadku? Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nic nie słyszałem. Żona do męża. Co wy tam robicie na tych próbach chóru? Pijemy wódkę i gramy w karty. To kiedy śpiewacie? Jak wracamy do domu. Teraz opowiemy wam coś, kto by chciał, kto jest ciekawy wiedzy, zresztą wypróbować każdy może. To są kubity królewskie. Są to bransoletki. Jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Wykonane są z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne są pokryte złotem, drugie srebrem, trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas wyrównana. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery i tym podobnie, tylko jeszcze wzmacnia. Tak jak to jest w moim przypadku, to jazda bez trzymanki. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. A te zdjęcie można zobaczyć u Sebastiana na filmiku. Tam ma. Filmik też powstał. Tak. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostanie zharmonizowane, ale również wzmocnione. I to chciałam zauważyć, nie wiem jak u kogoś innego, ale u mnie ja mam cały czas energię. Nie ma tak, że jak najwyżej to mi się nie chce robić, o tak powiem, ale jak chwycę coś, to cały czas człowiek jest w ruchu, cały czas coś się dzieje, jest energia. Tak powiem. Kilka ludzi pisało tutaj właśnie też w komentarzach bardzo pozytywnie o tym, którzy już go mają, że też to zauważyli. Też? No. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości,
bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład jeżeli mamy jakieś założone blokady. Właśnie i tu chciałam powiedzieć, że jak o czymś pomyślę albo coś, ja za chwilę mam odpowiedź, albo to się dzieje. Dlatego nie wiem jak wy, ale ja muszę uważać, co myślę i co bo to się normalnie dzieje. Tak, bo on ci oczyszcza właśnie, wiesz, całą tę drogę, bo on działał na przykład założony tutaj na rękę, to mamy meridiany w środku. Idzie ta energia przez te meridiany. Ten wir, który tutaj widzieliście na filmiku, co wam wstawiłem tej energii wokół, on normalnie jest wokół tego pierścienia, jak jest zamknięty, może tak pokażę, czekaj. Jest wokół tego pierścienia tutaj, się to kręci ta energia, ale jak to zakładasz na rękę, to ona wchodzi w meridiany i idzie po prostu po całym ciele. No i czyści właśnie te wszystkie blokady, wszystko i dlatego jest lepsza łączność z górą. Szybciej przychodzą odpowiedzi i tak dalej, do kroniki Akaszy ma szybciej dostęp, jak gdyby, różnie to też ludzie nazywają, no i po prostu szybciej informacje do ciebie spływają, ale też i szybciej się mogą rzeczy materializować, nie o czym pomyślisz. Bo to wszystko jest wzmocnione. To się dzieje. Ja inne wspomnę i to tata wie, to się za chwilę zrobi. Albo w południe, jak ja wspomnę. To jest normalnie szok. Do mnie to jest szok. Najgorzej jak się o 3 w nocy dzieje. Już jest po spaniu. Pobudka. Kubit królewski zajmuje się oczyszczeniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, co potwierdzam jak nie wiem, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy, prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócane przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także falami radiowymi. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir torsyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubity królewski posiada częstotliwość 144 megaherców. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych emocji oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty, tego typu rzeczy. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, popatrz, już o tym mówiliśmy i już jest, materializują się o wiele szybciej, bo one wzmacniają naszą energię, co potwierdzam. Jest tak. Bardzo szybko się to wtedy dzieje. To też zauważyłem. No. Fajnie widać niekiedy, jak ktoś ma bardzo ładną, czystą wannę, jeszcze nową taką, nieporysowaną, się włoży tego kubita do wody, do wanny i można, ale trzeba tak centralnie od góry popatrzeć na to i się dobrze przyjrzeć, można zauważyć ten wir tej energii w tej wodzie. Jest to do zobaczenia. Widziałem to gdzieś na jakimś amerykańskim filmiku, też to ktoś pokazywał, było widać to tutaj. No moja wanna jest pokiereszowana, to tak nie widać. Nie? Ja to nie muszę ładnie widzieć, to jest takie odczucie, że... No. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, już tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O.
Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Odkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co Wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem Wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty i nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa, tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem, takie proste, zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O, jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Naprawdę się sama dziwię, co jest grane, ale jedziemy jak w kolejce górskiej. Tak, moi drodzy, jak Was interesują te kubity, to macie oczywiście link do nich w opisie. Macie tam jeszcze kod rabatowy, co Wam jeszcze zniżkę na to daje. No, że możecie je sobie zakupić. To jest produkt taki, no, przez mojego takiego przyjaciela, który to stworzył po prostu, a drugi to po prostu wykonał, bo ma po prostu taką firmę, która się zajmuje takimi rzeczami, biżuterią, więc miał po prostu ten sposób, żeby to stworzyć, żeby tam to właśnie pozłocić i tak dalej, no bo wiecie, to już trzeba mieć koncesję na to, żeby obracać tymi no, metalami szlachetnymi, tak zwanymi, także on to miał te możliwości, żeby to zrobić, także to zrobili po prostu, no i to jest dokładnie obliczone na zasadzie świętej geometrii i tutaj no, każdy milimetr ma znaczenie. Jak ktoś na przykład inne robił i gdzieś się pomylił o milimetr za dużo czy milimetr za mało, to już nie jest ta energia, to już nie jest ta częstotliwość. Na to trzeba uważać. Tak. Dzisiaj znowu będziemy mieć, co to jest kwantum? Honej C z Lizą. Liza i Honej zajmują się uzdrawianiem kwantowym. Ostatnio wydarzyły się szalone zmiany. Gdy Liza pojechała odwiedzić przyjaciół w czasie wakacji do Montrealu, rano światło wpadające do łazienki było oślepiające, więc Liza wyjrzała przez okno i zobaczyła ogromnie jasne słońce, które ją oślepiało. Zrobiła mu zdjęcie na telefonie. Na dole widać odbicie, ale na niebie są dwa słońca. Jedno żółte słońce, a drugie białe słońce. I teraz Wam najpierw pokażę, a później Wam przeczytam dalej. To są te dwa słońca. Te duże jasne i te małe żółte. Jest drugie ujęcie. Ja to muszę tak dać. Trzymaj jeszcze, bo coś nie łapie ci fokusu. Właśnie. O, teraz widać, no. Dobra. Jeszcze jest jedno. No, widać, jest. No. Tak.
Gdzie Kolejny, tak? Gdzie te zdjęcia były zrobione? Te zdjęcia w Montrealu. A, Ja już tak. widziałam i 3 słońca, to już bo tam taki kamień wyglądał, że myślałem, że to Stonehenge. nie. Kolejne Dlatego- zdjęcia O, nie, to potwierdziły, że są 2 słońca. Wokół tego żółtego słońca było widać tęczę. To było szalone. Bo jak się dobrze przyjrzeć, to tam jest kawałek takiej tęczy, ale tu to tego nie będzie widać, ale ja to widzę tu. Robiła zdjęcia, potem obydwa słońca były obok siebie. I co było ciekawe, gdy obudziła się następnego ranka, trochę później, słońce było wyżej, ale zrobiła zdjęcie i oba słońca nadal tam były. Niektórzy mówili, że to odbicie, ale ona nie była przekonana. Do tego zamieściła to na stronie na Facebooku i dostała mnóstwo odpowiedzi, ale około od 5 do 10% faktycznie przyznało, że widziało 2 słońca, a większość ludzi powiedziała, że piękne zdjęcie i nie wiadomo, czy faktycznie je widzieli w ogóle, patrzyli na słońca. No bo tak teraz jest, nie? Poprzedniej nocy odmówiła modlitwę, prosząc o obudzenie się w jej najwyższej linii czasu. I Honej powiedziała jej, że już tam jest, ale to było dla niej dziwne. I kiedy się obudziła, była wdzięczna Honej za pokazanie jej, że jest w swojej najwyższej linii czasu. Honej mówi, że naprawdę nie pamięta, kiedy pojawiło się to wielkie białe słońce. Tak, ale zwykle zakrywa ono małe żółte słońce. A to małe żółte słońce takie mieliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Tak do 2019 roku, ale nie wiadomo, czy do 2018. Albo nie pamięta dokładnie, kiedy wzeszło wielkie białe słońce, ale pamięta, że rozmawialiśmy i pytaliśmy, co jest nie tak ze słońcem, dlaczego jest takie intensywne, dlaczego jest tak jasne. Nie można już na niego patrzeć. Jest tak jasne i zasadniczo to słońce zostało stworzone, aby cała energia pochodząca z dusz, energia słoneczna, mogła się przedostać przez to duże białe słońce i zmienić strukturę molekularną naszych ciał. Dlatego właśnie tam jest. Więc to właśnie ono sprowadza nas do ciała krystalicznego. Więc to ma wpływ na to, czym jest rezonans Schumana. Więc dusze emitują energię, wiesz, a dusze są w plazmie. Pracują ze źródłem, Bogiem jedności i emitują energię, aby nas zmienić, aby powróciliśmy do naszego pierwotnego planu. I to wielkie słońce zostało stworzone właśnie w tym celu i zrozumiałam, że to Iti naprawdę je stworzyli. Więc to był ogromny wysiłek i stworzenie tego słońca było bardzo skomplikowane. Lisa zapytała, gdzie było to słońce, czy zostało niedawno stworzone, czy też je stworzyli i przenieśli. Honej odpowiada, stworzyli je i przenieśli, ale stworzyli je całkiem blisko, ponieważ musieli je faktycznie przenieść, ponieważ żyjemy i jesteśmy w kopule, takiej jak The Truman Show, który właśnie oglądałaś. Dlatego ci, którzy oglądali to bardzo dawno temu, oglądnijcie go teraz, ponieważ zobaczycie w nim wszystko to, co teraz w nim jest. Jest niesamowity. Kolejny raz, który niedawno obejrzałam, był upadek Księżyca i to też było naprawdę dobre, ponieważ tam jest ogromne ujawnienie, ale Słońce zostało stworzone z galaktykami i wiesz, wielu z nas wciela się w innych życiach jako taktyka galaktyczna. Czy jesteśmy, czy to nasza grupa dusz, czy nie, tak wielu z nas odgrywa wiele ról w tym scenariuszu niebo wstąpienia. I wiesz, więc mogłeś pomóc innej części ciebie z twoją
nad świadomością mogło pomóc z tym słońcem. Jest to interesujące i niesamowite urządzenie i myślę, że zajęło to dużo pracy. To jest to, co zawsze dostawałam. To było ogromne wyzwanie, żeby to zbudować i to jest w zasadzie tak, jakby karmiono nas energią słoneczną. Kelly, więc czy dlatego próbowali blokować słońce? Tak. I w Anglii to jest prawdopodobnie, nie mogłam uwierzyć, jak tam było ciemno. Późnym rankiem, a i tak było pochmurno. Ale musisz pamiętać, że to był przywódca grupy gadów, więc mieszkali w jaskiniach, bo lubią ciemność i wilgoć. Ale dla nas, jak myślę, mieliśmy 40 minut słońca, kiedy tam byliśmy i wybiegliśmy na zewnątrz i siedzieliśmy na słońcu, aż zaszło. Więc to było całkiem interesujące. Ale przez cały ten czas, kiedy było pochmurno, nie mieliśmy mgły, więc przedtem panowała wielka mgła. I myślę, że to oś czasu, w której ukrywają niektóre rzeczy, które dzieją się na niebie, ale także ona myśli, że chcą ostrzec ludzi, że pogoda jest manipulowana. Lisa mówi, że pojechała do przyjaciela do Ottawy i on oprowadził ją po Ottawie, po budynkach parlamentu. I tak nawiasem mówiąc, jeśli chcesz zobaczyć demoniczne konstrukcje i to, co jest na tych budynkach, to jest dość przerażające i są bardzo tartaryjskie. Widać, że dolne okna są pod ziemią, więc była powódź błotna. A nowa historia jest taka, że przebudowują te stare budynki i jest tam ta gigantyczna dziura przed parlamentem. Wynieśli wszystko. Jest tam ochroniarz. Wszystko było zablokowane. Więc powiedziałam, czy mógłby mi pan powiedzieć, co oni robią? I pojawiły się historie o tym, że będzie basen. Jest 16 piętek niżej, jest ogromna dziura, więc powiedział, o, zamierzają tam umieścić ten sprzęt, który podniesie poziom. Budynek parlamentu ma około 50 000 stóp kwadratowych. Jest ogromny i ma wieżyczki. Wiesz, chciałam porozmawiać o starej Tartarii. Powiedział, że po prostu to podniosą, że to uniosą. A ja siedziałam tam i myślałam, że on tak naprawdę to robi, ale my chodziliśmy dookoła i wyszliśmy. Było bardzo zimno, okropna mgła. Wszystko było w porządku, ale on poszedł w dół i powiedział, że nie chorował od 30 lat. I widziałam rzeczy w internecie, gdzie ludzie mówią, że chorują, na przykład na zapalenie płuc z powodu mgły. Honej, myślę, że zapalenie płuc to coś, co naprawdę krąży. Mam na myśli to, co miałam. I zasadniczo jest to tak, jakby płuca były ogromnym organem oczyszczającym, a także mieliśmy wiele cieni, które przyszły. Powiem te słowa ostrożnie, od Illuminati i K-Bal. Więc te dwie istoty właśnie oczyściły ogromną warstwę, a ponieważ poszłaś do tego budynku pełnego cieni, mógł podnieść coś, co mogło pochodzić z poprzedniego życia. Wiesz, z równoległego życia, które musiało wyjaśnić mi, że opuszczałam ziemię raz po raz z powodu problemów z płucami. To była moja droga wyjścia i właśnie ją teraz przekształcam, co nie było niczym przyjemnym, ale warto pozbyć się tej energii. Więc to jest pewnego rodzaju szalony czas teraz. Ale cóż, wszystko będzie dalej, tym lepiej. Tym więcej będzie ujawnienia, oczywiście, ponieważ sprawy muszą się zmienić, a to będzie impulsem do zmiany i przejścia w obfitość. Mały biznes, uzdrowienie
i wszystkie te rzeczy, które nadchodzą, ale sprawy będą musiały wyjść na powierzchnię. Obejmuje to rzeczy, które przydarzyły się młodym ludziom, rzeczy, które przydarzyły się kobietom, a także mężczyznom, ponieważ każdy został w jakiś sposób dotknięty i zamierzamy przejść do zupełnie innego czasu. I trauma musi minąć. I to jest tego częścią. Nie oznacza to, że jest łatwo, ale z drugiej strony jest coś pięknego. Liza, ciągle słyszę, że wszystkie osie czasu połączyliśmy w jedno, ponieważ staje się to mylące, ponieważ ciągle mówimy, och, jeśli jestem na wyższej linii czasu, dlaczego jestem świadkiem tego wszystkiego i dlaczego przechodzę przez ten chaos? Honej, jeśli jesteś na wyższej linii czasu, oni po prostu nadal są mili. Wciśnięte trochę w prawo, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy punktu. Biohoic, a to może być dużo różnych rzeczy, które mogłyby być spowodowane tym, że Pan T wraca i tworzy ogromną falę aktywności, która mogłaby spowodować, że spróbują nie wpuścić go z powrotem, a wtedy wojsko musi wkroczyć. To może być kwestia istot pozaziemskich, to mogą być ludzie. Odkryj, czym właściwie jest Ziemia. Wiesz, że może być wiele różnych rzeczy, a wszechświat zdecyduje, co jest najlepsze. Ale myślę, że wiesz, 2025 i 2026 to koniec okna w niebo wstąpienia, w którym trzeba będzie dokonać wyboru. Czy wznosisz się w Twoim ciele lub nie? Lisa, wszyscy wznoszą się, ale jestem świadkiem niezwykłej ilości słów na C. Ale to naprawdę trudne. To tak, jakbyś był tutaj i zostało Ci jeszcze kilka miesięcy. I to jest tak, że ludzie, których znam, jedna osoba 56 lat na wakacjach, którzy mają potężny zawał serca, chodzą wokół mnie i to jest bardzo niepokojące i smutne i muszą ciągle to sobie przypominać, że tak nam powiedziano. To miało się wydarzyć, ale to naprawdę trudne. Nadal jest naprawdę trudne. Onej, to naprawdę trudne i to jest ich wybór. Tak jak całe to oczyszczanie w ciągu ostatniego miesiąca. Jeśli powiedziałeś sobie, że Twoja dusza powiedziała, słuchaj, to jest dla nas zbyt wiele oczyszczania dla Twojej duszy i Twojego wewnętrznego dziecka. Pójdziemy teraz i pójdziemy stąd. Zniesiemy się, ponieważ jest zbyt wiele rzeczy, które utknęły. Było zbyt wiele rzeczy, które trzeba było oczyścić, więc ciało miało być takie jakby organiczne. Nasze ciało jest jak organiczny komputer i nosimy w sobie ten program i pozbywamy się tego programowania i jednocześnie przekształcamy je na nasze odpowiedniki. Więc nasze cienie przychodzą i mówią, hej, chcę wrócić do domu, do mojej duszy, chcę przebaczyć, a potem pomagasz im wykonywać ich pracę. Wykonujesz swoją pracę, pracę przodków i dlatego jesteś na wyższym poziomie czasowym, ponieważ robisz tak wiele. Lisa, to jest interesujące, ponieważ jako uzdrowiciel miałam ludzi, którzy prosili mnie o dokonanie pewnych uzdrowień. I co jest interesujące, niektórzy ludzie mówili mi to fizycznie, ale potem miałam taką jedną osobę, która jest bardzo, bardzo chora energetycznie. Tam podchodzę, a potem ściana, ściana, ściana. I czuję, że to jest niepokojące. A potem muszę z tym siedzieć, ponieważ oni fizycznie mnie proszą. Ale ich dusza mówi, że nie mogą wejść. To jest to,
to jest boskie i musisz pozwolić na ten proces. I to też mnie bardzo mocno uderzyło. Onej, tak, miałam takie doświadczenia jako uzdrowicielka, kiedy pytałam kogoś, czy chce, żebym pomogła mu się wyleczyć. I zwykle, kiedy najpierw pytam, tak, to mnie działa tak. To nie działa tak, ponieważ ich podświadomość nie jest gotowa na uzdrowienie. I dlatego to, co robimy w przypadku uzdrawiania kwantowego, sprawia, że dana osoba uzdrawia samą siebie, a my ułatwiamy to uzdrawianie przez różne rzeczy, głównie w kronikach Akaszy. Ale to jest tak, jakbyśmy zupełnie nie rozumieli, gdzie jesteśmy, ponieważ przez długi czas żyliśmy w tak ograniczającej matrycy. A gdy ta matryca się rozpada, ludzie, którzy naprawdę nie widzieli wyjścia z niej, zaczynają się wznosić bez swoich ciał. I przeszliśmy falę za falą tego i to jest niepokojące. Lisa, podczas zaćmienia pamiętam, że obserwowałam słońce i robiłam zdjęcia i wyglądało to jak zwykle, gdy robisz zdjęcie słońca, a wyglądało to tak, jakbyś robił zdjęcia gigantycznego światła i miało takie heksagonalne wzory. Wyglądało to, jakbym robiła zdjęcia wszystkich tych małych, różnych wzorów, prawie jak w Truman Show. Honej, duże białe słońce ma wzór plastra miodu, a to małe żółte słońce to słońce z Truman Show. To takie, jakie mieliśmy przez całe życie i większość czasu jest ukryte w dużym, białym słońcu, którego nie widać gołym okiem, gdy patrzysz na to słońce. Jest tak jasne, że nie widać niczego, co mogłoby się w nim znajdować. Jakbyś leciał na przykład samolot, tak przez to słońce, to nawet by go nie można było zobaczyć, bo jest taka jasność. To słońce nie będzie z nami na zawsze. Im dalej będziemy się posuwać, tym bardziej nie będziemy go potrzebować. No i są inne słońca, które były ukryte przed naszym wzrokiem. Pomyśl o jego częstotliwości, którą wchłaniamy. Myślę, że ostatecznie to słońce zniknie, ponieważ było to słońce 3D. Rośliny i wszystko się wznosi na ziemi. Więc kiedy nie będzie już potrzebne, zostanie wycofane. Nibiru to kolejna rzecz, o której ludzie myślą, że to słońce jest drugim słońcem. Prawdziwa historia zostanie dopiero ujawniona. Wiele z naszych programów to równoległe życia, które trwają w tym samym czasie. I kiedy oczyszczamy cienie traum, czyli traumatyczne wcieleń, uwalniamy się również od wielu rzeczy. Ale to piękny czas, aby żyć. Nie zawsze jest łatwo, ale poczyniliśmy ogromne postępy. I jeszcze na koniec wam powiem, to jeszcze tu mam materiał, ale jeszcze taką ciekawostkę powiem. To jest 8 miliardów istnień, powiem tak, na świecie, tylko 2 miliardy z nas to ludzie. Ciekawie. No, ciekawie. Teraz muszę przewertować. To skończyłem na tym też. Czekaj. No. Cały świat jest zafascynowany tym przepisem. Dziś nauczymy Cię, jak przygotować skuteczny środek na bóle. Aha, to nie są żadne porady lekarskie, to muszę zaznaczyć. Jeżeli ktoś jest chory, udajemy się, wiadomo gdzie, do lekarzy.
Dziś nauczymy Cię, jak przygotować skuteczny środek na ból stawów kolanowych, kości i stawów, którego działanie zadziwia nawet lekarzy na całym świecie. Środek na stawy kolanowe, wzmocnienie kości i bóle stawów jest w 100% naturalny i nie powoduje skutków ubocznych. 3 łyżki rodzynek, 40 g pestek dyni, 2 łyżki żelatyny, 4 łyżki nasion sezamu, 200 g miodu, 8 łyżek siemienia lnianego. Przygotowanie i stosowanie. Aby przygotować ten potężny środek, należy po prostu dodać wszystkie składniki do blendera. Dobrze je zmiksować, aż do uzyskania bardzo jednorodnej mieszanki. Następnie przelać zawartość do pojemnika i wstawić do lodówki. No najlepiej do słoika i zakręcić. Wypij łyżeczkę przed śniadaniem i kolejną łyżeczkę przed lunchem. Po kilku tygodniach zauważysz, że ścięgna i więzadła stają się silniejsze. Od I.M. Heatl z Telegramu. Niezwykłe zalety oleju kokosowego i soku z cytryny. Olej kokosowy i cytryna są wspaniałe dla zdrowia jelit. Olej kokosowy pomoże Ci pozbyć się tłuszczu i zyskać mięśnie. Sok z cytryny zwiększa produkcję kwasu solnego, wspomaga trawienie i jest wspaniałym tonikiem dla wątroby. Od Barbary O'Neill. Gdy już wyśpisz się w lnianych prześcieradłach, życie już nie będzie takie samo. Materiały naturalne emitują światło, natomiast sztuczne je blokują. Wszystko jest energią. Od Cruel History Telegramu. No tak, bo i częstotliwość tu bawełna ma znaczenie, właśnie te naturalne materiały. Tak, tak. O to ten filmik robiłem już o ubraniach, nie? I tej energetyce. I my chyba też gdzieś wspominaliśmy już wcześniej. No, ubrania lniane i tak dalej. No, było coś takiego. Tak. Nie chcesz uszkodzić swojego mózgu. Ponadto tytoń jest silnie uzależniający. Jeśli palisz, możesz oczyścić płuca ziołami takimi jak liście dziewanny, olej z czarnuszki. Od Barbary O'Neill. Nigdy nie piecz folii. Aluminium jest uznawane za silną neurotoksynę, która może powodować nerwowość, depresję i upośledzenie pamięci. Stwierdzono, że nadmiar aluminium wiąże się ze zmianami w płucach, powstawaniem kamieni nerkowych oraz upośledzonym metabolizmem fosforu i wapnia. Podczas pieczenia folii do żywności przedostaje się około 400 mg aluminium. Jest to spowodowane kwaśnym środowiskiem wytworzonym przez sok z cytryny, ocet i przyprawy. Zwiększa to wchłanianie cząstek aluminium do potrawy. Lepszą alternatywą są specjalne foremki pergaminowe lub szklane. Od Secret Theatre z Telegramu. Teraz od Laury Abolli. Ludzkość musiała cierpieć z powodu wszelkiego rodzaju izmów, w cudzysłowie, w historii. Marksizmu, komunizmu, faszyzmu, globalizmu, feminizmu, szowinizmu, przebudzenia i instytucjonalizmu, żeby wymienić tylko kilka. Czuję, że świat jest w końcu gotowy zostawić to wszystko za sobą i powitać jedyny izm, który warto zachować, indywidualizm. Czas porzucić mentalność stadną i absurdalną ideę, że zbiorowość jest ważniejsza od jednostki. Kolektyw jest po prostu sumą jednostek, więc to stan fizyczny, psychiczny, emocjonalny i duchowy jednostki ma pierwszorzędne znaczenie. To, co nie jest dobre dla jednostki, nie jest zatem dobre dla kolektywu. Nigdy nie może być odwrotnie. W ciągu ostatnich 5 lat
byliśmy świadkami upadku zaufania do instytucji rządowych, organów ścigania, ram prawnych, placówek me.dycznych, zorganizowanej religii i organizacji międzynarodowych. Teraz istnieje potrzeba i pragnienie powrotu, w cudzysłowie, do domu, przywrócenia naszych granic narodowych, zachowania naszych tradycji i naszej kultury oraz podjęcia decyzji o rodzaju przyszłości, która sprawdzi się dla każdego z nas nie globalnie, ale lokalnie. Dla mnie osobiście nie chodzi tyle o patriotyzm czy nacjonalizm, co o indywidualizm. Chodzi o życie zgodnie z naszymi indywidualnymi fundamentami, wymaganiami i potrzebami w oparciu o to, kim jesteś i jakie cechy regionu ukształtowały Twój charakter w okresie dorastania. Chodzi o oddanie czci naszym starszym, naszej historii i naszym historiom. Chodzi o to, abyśmy poczuli się bezpiecznie i spokojnie, wiedząc, że jesteśmy tam, gdzie należymy, gdzie jesteśmy zrozumiani, gdzie nasze korzenie utrzymują nas w każdej burzy, gdzie mamy wsparcie, zrozumienie i miłość, których potrzebujemy. Chodzi o to, aby być najlepszą jednostką, jaką możesz być, ponieważ kolektyw, który Cię otacza, rozumie Cię i obejmuje. W Hiszpanii mamy powiedzenie, które brzmi tak: każdy w swoim domu, a Bóg w każdym. Wierzę, że to jest główny składnik trwałego pokoju. Każdy w swoim domu, a Bóg jako towarzysz każdego. Żadnego wymuszonego włączenia, żadnej wciskanej nam na siłę różnorodności, żadnej fałszywej równości. Bądź z sobą w swojej przestrzeni i pozwól mi być z sobą w mojej, ale jeśli przyjdziesz do mojego domu, miej szacunek, aby przestrzegać moich zasad i moich tradycji. Przez dziesięciolecia celowo trzęśli słoikiem, ponieważ chcieli rozbić nasze korzenie, abyśmy zapomnieli o poczuciu przynależności. Chcieli rozbić nasze fundamenty, abyśmy stracili poczucie tożsamości i chcieli, abyśmy byli w ciągłym konflikcie, ponieważ podzieleni jesteśmy podbici. Globalizm nie oznacza celebrowania wielokulturowego i wielorasowego świata. Wręcz przeciwnie, jest zniszczeniem naszych różnic i osobliwości, aby ustąpić miejsca podatnej na wpływy kontrolowanej i posłusznej jednorodnej masie. Ale nie jesteśmy owcami, nie jesteśmy masą, jesteśmy jednostkami z różnymi potrzebami, różnym zrozumieniem i różnymi sposobami wyrażania życia. Nie chcę, żebyśmy byli tacy sami. Chcę, żebyśmy byli inni. To sprawia, że świat jest interesujący. Witam nową erę indywidualizmu, która, jak czuję, zaczyna nabierać kształtu. Czas, w którym rozumiemy, że nasze różnice czynią nas silniejszymi, o ile nie narzucamy ich sobie nawzajem. Czas, w którym będziemy żyć tam, gdzie należymy. Każdy na swoim miejscu, ale z Bogiem zawsze z nami. Od Laury Abolli. Ładnie. Tak. To nas sprowadza do refleksji i zadumy. I tak opowiadała, że był prawie usnął. Prawie noś usnął. Na bajeczkach się zawsze śpi, prawda? Prawie nie, no. Mi brakowało. No. My tu teraz 4 dni mieli taki przebudowa pokoju, że my robili z kolegą tutaj od rana do nocy. Kończyli gdzieś 1:00 w nocy i z rana zaczynali. I wczoraj my dopiero skończyli, także dlatego też i parę dni filmów nie było. Bo nie było jak po prostu. I cały pokój był rozwalony. Ale reakcje są właśnie. No, nawet komentarze we wszystkich nie przejrzeli do końca ani nic, no bo nawet my do komputera nie mogli dojść. Nie?
Tak, książki, wszystko tutaj leżało w ogóle, aż pod sufit, nie? Także, no, jeszcze nie zdążyłem odespać. Dużo ciekawych rzeczy wychodzi, dużo ujawnienia wychodzi. No, ja jestem w tym na bieżąco, także No. Ja teraz 4 dni lecę do tyłu ze wszystkim. Ale na szczęście się udało, no, dzięki koledze, bo bez jego pomocy to by tu jeszcze jeszcze dalej robili. No, no, czas, no, pomógł od rana do nocy. ja, Aż na końcu ostatniego dnia, jak rano wstał wczoraj, to mówię, kurczę, on nie znał innych języków, takich obcych, mówi, kurczę, mi się coś śniło, że ktoś do mnie godał w obcym języku i rano już się obudził i patrzył, gdzie on w ogóle jest. Bo tak jak mówię, wiesz, po holendersku tutaj go dali, no to cały czas między tym słyszał, że aż mu się śniło, że już po obcym mu do niego gadają. Rano stanął cały głupi go do kajuje. Ale on i jego dziewczyna obie powoli holenderski język. Ale już się powoli uczy holenderskiego od nas. Już coraz więcej słówek łapie. no ja też o 2, 3 spać. Tylko, Wczoraj o 3, norma. To jest tak. tylko tu była bieganina, wiesz, No wiem, że tu jest jeszcze robota fizyczna, nie? wiesz, to tak jakby, naprawdę, no, tak my mieli dojść, zresztą nie, no ale on dzisiaj też jak kurczę przyjął, to obydwa takie zakwasy, bo my wszędzie jakby gdzieś na siłowni poćwiczyli. Tu czas ucieka, tu to trzeba zrobić, tu to wiadomo, a jeszcze tu trzeba wszystko ogarnąć tak samo. No to, a co inne jest fizycznie, nie? Jak pracujesz, to też jest inaczej. No i tak to wyszło wszystko. No to fajnie. Dziękuję wam znowu za poświęcony czas, My też dziękujemy wszystkim. za zebranie informacji, za przekazanie ich przede wszystkim. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Dziękujemy, tak, my też wszystkim dziękujemy. Tak, zostawcie palca do góry, komentarz po sobie, zostawcie subskrypcję jak nie macie, bo dużo ludzi nie ma subskrypcji. Dalej w statystykach mi pokazuje 70% oglądających nie ma subskrypcji, także to was nic nie kosztuje, zostawcie. Linki do kubitów macie w opisie filmu, jakbyście byli nimi zainteresowani, tak to na ręce wygląda. Pomagajcie sobie wzajemnie, to jest ważne. Tak, no. No, to przez te ostatnie dni pokazało właśnie, tutaj kolega pomógł nam, bo naprawdę tu korytarzami trzeba było chodzić, nie było nawet gdzie siąść. My z nim tutaj na kolanach my jedli, bo nawet nie było jak zjeść, wszystko zawalone. To jest. Ja oglądałam z Los Angeles te pożary, no i facet odnalazł dzisiaj psa, gdzie pies był pod gruzami 5 dni. Jaka to była radość. Ten facet tańczył z tym psem na ulicy, a ja płakałam razem z nim. No, 5 dni to długo. Ojej. Mama strasznie wrażliwa ostatnio. Jak ona widzi, jak się zwierzęciu krzywda dzieje, to ją nie idzie opanować. No rozumiem. Też się energie zmieniają teraz, wiesz, no. Wszystkiego wokół. Dzisiaj oglądałem tam gdzieś, kurde, strusia ukradli, to go kijem bili, kurde, pióra mu wyrywali i nie przeżył ten struś. On uciekł im, wrócił z powrotem do tego właściciela, ale nie przeżył, umarł. A ludzie to wiesz. Z nim filmik zakręcić. Niektórzy mają kupa w głowie zamiast mózgu. Ludzie to są, kurde, sadyści niektórzy. Ale czy to są ludzie? To jest znak zapytania. No właśnie. Czy to są ludzie? To są ludzie. No. Właśnie. To jest znak zapytania. Hmm. Bo to, że się tam spaliło i to uderzyło w takich niewinnych ludzi, to jest druga sprawa, w zwierzęta, a tam, że tym bogatym to popłynęło, to wiadomo, co oni robili, nie? Z tymi najmniejszymi. No jak się to ludzie wszyscy dowiedzą, ludzie, no to nie wiem.
No, ale też taką informację znalazłem, nie wiem, czy coś takiego doszukałaś, że tam przyczyną tego było troszeczkę coś innego, niż nam pokazali. Oczywiście, czemu to się zapaliło. Tam przyczyną prawdopodobnie, z tego co tutaj było, no i o czym też kiedyś robiłem film, o tych licznikach smart do prądu. Tak, to wiem o tym. Też, ale to było parę, jakby ci to powiedzieć, parę przyczyn w jednym, tak powiem. No, bo wiesz co tam było? Momentami były zdjęcia, że się domy palą, ale się drzewa nie paliły, a to się nigdy nie miało palić. Roślinność, drzewa zostały, nie? Przed domami, no. Tak. A domy jakby wybuchały. No. Właśnie. Ale też poszła broń DEW. No. Też poszła. I jeszcze dla zmylenia wzięli podpalaczy. No właśnie. O podpalaczach spokój. Nie ma nic wiadomości. A te miejsca, gdzie miałem mieć wodę na pożar, jakoś i nie było. A gdzie tam? A 2 miesiące wcześniej ubezpieczenia cofnęli od pożaru, no to już nikt nie zgubi. I 100 hydrantów ukradli. No to gdzie? Normalnym. Złomiorze przyjechali, hydranty wzięli. Tak, 100, nie? To było wszystko zaplanowane. Nikt nie jest taki głupi. Tak. Otóż to. No. No. Dobra, to kończymy. I oby tych spotkała kara, co to zrobili. Jestem za tym. Jest. Dobrze, dzięki wam jeszcze raz. Dziękujemy bardzo wszystkim. Dziękujemy za oglądanie, wysłanie bajeczek. Tak jest. Do następnego razu. Tak jest. Trzymajcie się, hej, pa. Pa.